Tak, moi drodzy, witajcie serdecznie. Chodzimy po sklepach dzisiaj. Zobaczymy, co nam się uda fajnego dostać, obejrzeć, pomacać. Po 50 centów. Całkiem fajne te kubeczki. Naprawdę. Do kawy idealne. Nie są co prawda sygnowane, ale wiecie, takie na co dzień do używania. Naprawdę są fajne. Tu mamy coś, co już kiedyś widziałam. Nowoczesna kala za 3,50. Tu mamy Ikea. O, Entschuldigung. Habe ich sie nicht gesehen. Wlazłam na panią z tyłu, no ale jej nie widziałam. Kompletnie. Pojawiła się znikąd. Tu nie ma żadnych sygnatur. Ale całkiem sympatyczne te filiżanki. Co tu mamy? Tu mamy tak zwany Zwiebelmuster, kala za 4,50, czyli motyw cebulowy. Mamy coś do pieprzu, ale to jest bez sygnaturki. Tu mamy mlecznik, też kala za 3,50. A tą filiżankę miałam przed chwilą w ręce i to jest Czechosłowacja. Ale wydaje mi się, że góra i dół należy do czegoś innego. Może ta jest bardziej, to też jest Czechosłowacja, bo jakoś tak wielkością ani to. To jest za jasne do filiżanki, a to też nie pasuje wielkością, tu czegoś brakuje. Tu mamy Tirschenrot, w ogóle coś innego. No ewidentnie coś tu nie zagrało. To jest za ciemne. A tu mamy Triptyz porcelan za 5,50. A tu jeszcze mamy coś ciekawego, ale ładne. Bardzo ładne, z Meksyku. No, można taki komplet kupić. Cukiernica, mlecznik i takie dwie filiżanki, bardzo ładne. Koszyczek. Za ile? Za 2,50. Kaiser, popatrzcie. I takie piękne, wiecie co to jest? To są takie uchwyty do serwetek. Uchwyty do serwetek. Znowu głośno krzyczy ktoś. 2,50 sztuka. Mamy 5 sztuk. A to co to jest? Mitterteich za euro 50 sztuka. To mi wygląda trochę na Ikea, no właśnie. To jest Ikea. Co tu jeszcze jest? A to też chyba cukierniczka taka starsza, bo ma tutaj wejście na łyżeczkę albo coś takiego jak być może tu mamy do sera, kwark pisze. Nie wiem, na miód może? Czy nie na miód? Nie mam pojęcia. I tutaj takie kieliszki na nóżce. Małe lampki za euro 50. Pijemy kawkę. Pijemy kawkę. Mam przerwę. Jak to się wyciąga? Się nic nie chce urwać. O matko. No wyłaś. Strasznie nie lubię tych takich, wiecie, papieżanych
To się tak jakoś w buzi źle czuje. W ogóle to się rozmiękcza i jest takie niefajne potem. Wlazło czy nie wlazło i wchodzić też nie bardzo włazi. No dobra, to pijemy. Co my tu mamy dzisiaj? Jestem w innym sklepie już. I zobaczmy, co my tu mamy. Tu są dalej, to jest dalej ten Villeroy Boch, tak. On mi się bardzo podoba, powiem szczerze. Fajna, gruba porcelana. Z takim, widzicie, talerzykiem. Piękne są. Tu też mamy taką bardzo ładną, starą porcelanę. Patrzcie, jakie piękne. Royal Teteo. Germany. Śliczne. I to jest taki serwis, widzicie, z cukierniczką. Taki trochę mini do, chyba do kawy, ale śliczny jest. 4,50, 2 euro, 2,50 filiżanka, 2 euro talerzyk. Bardzo ładny. Tu mamy Winterling, ale ten jest większy, wyższy ten jest. One nie są wszystkie takie same. Niestety, tu mamy też Winterling za 2,50. Tu stoi mój kwiatek, żebym go nie zapomniała. Piękna azalia, która trafi do łabędzia. A to tutaj, zobaczcie, jaka kaczucha. Ona, powiem szczerze, mi trochę wygląda jak, oczywiście ma za mały otwór tutaj, ale ona trochę wygląda jak podstawka pod szczotkę do klozetu. Fajna ta kaczucha, na co to? Jest za mały otwór, żeby to było na szczotkę, no ale nie wiem, na co to może być. Fajna kaczka. Jest tu coś jeszcze ciekawego. Taki kurak. Za 2 euro. No tu jest fajny obraz. Zobaczmy ten obraz. Da się go? A da się go wziąć. Nie da się. No tu co mamy? Jakąś filiżankę. Ale góra nie jest od dołu. Ewidentnie. Przyjrzyjcie się. Na 100% nie, za 2,50. Połączyli to razem, ale to nie jest komplet. To też mi się podoba. To też jest z takiego samego jak to. Kurczę, muszę poczytać, bo to nie jest ceramika, to jest, jak to się nazywało, Boże, dziura w głowie. Kamionka, o właśnie, kamionka. To jest chyba kamionka. Macie czasami taką dziurę w głowie? Ja tak czasami mam. Form Marienbad.
Wiecie co to? Wrzeciono, ale muszę się wyłączyć, bo muzyka gra, więc wam ją pokazuję tutaj tak na szybko. Tak biorę to do ręki i tak sobie myślę, czy to nie jest przypadkiem uranowe? Jak myślicie? Tak wygląda. Kurczę, nie mam tutaj tej lampki, żeby sprawdzić. Ale misiu fajny. Maja by go rozszarpała. Co tu jeszcze mamy? Fajnego. Rymery. 6 sztuk za 4 euro. Super cena. Super cena. A tutaj jaka? No to jest na pewno popielniczka, bo ma tutaj te wyżłobienia, ale wiecie jaka ciężka. Ogromnie. Co tu jeszcze jest? Same szkło. Same szkło. To jest fajne. Patrzcie jakie duże. Pewnie ciężkie strasznie. Patrzcie na to. Ale skrzynia. Nie ma jeszcze ceny. Ale cudowna. Ale ciężka. O Jezus. Ale zarąbista. Ale widzę, że biurko przecenione na 199. Wcześniej kosztowało 399, ale wiecie, ono jest naprawdę ogromne. Ona ma tak chyba ze 150. Może przesadzam. Ze 140 myślę minimum. Tak jak mój stół mniej więcej w kuchni. To musi być bardzo duży pokój. Jakiś pałac najlepiej, z takimi wielkimi pokojami. Wtedy to da się ustawić, postawić takie biurko, bo on jest naprawdę bardzo duży. Moja, że tak powiem, donica dalej stoi. Czekam, aż ją przecenią. Mamy ładne talerzyki, zobaczcie. Te są piękne. Euro sztuka, Bavaria Elfenbein. Na małe ciasteczko, małą pralinkę. Albo na, no nie wiem, na torebkę z herbaty chyba trochę szkoda. Co tu jeszcze jest? Pingwinek. Popatrzcie na ten dzbanuszek z kamionki. Piękny jest. Bardzo lubię takie ostatnie rzeczy. Za euro, tylko euro kosztuje. Bardzo ładny. Tą kaczuchę chyba już widziałam. Patrzcie, jaka piękna komoda. Śliczna. Za 79 euro. Bardzo ładna. Ona ma takie nóżki tutaj, zobaczcie. Wystające. Piękna. Patrzcie, jaki piękny wazon. 24 euro. Ogromny. No ogromny. Co to jest? Muszę zobaczyć z dołu. Ojej, czekajcie. To jest, moi drodzy, Schumann. I to jest prawdziwy kobalt. On jest tutaj delikatnie uszkodzony, ale tylko delikatnie. Piękny. 24 euro. Zobaczcie, jakie szaleństwo już wielkanocne. Cóż to jest? To chyba ktoś sam robił. Zobaczcie. Tak wygląda, jakby ktoś sam robił.
Takie wydmuszki. Tu mamy takie, zobaczcie, jakie ładne. Takie ozdobne bardzo. No patrzcie na to. Jakie jajo, takie trochę stożkowate. Niektóre są ładne. Na przykład to jest bardzo ładne. To i to. Tu jest więcej takich folklorystycznych. Guten Morgen. Taka podkładka pod coś. Dzisiaj jest tu dużo ludzi, bo jest 50% na wszystko. Proszę bardzo, taki ładny obrazek wyszywany. A tu mamy takie piękne lustro mosiężne. I tu mamy też coś fajnego. Kobaltowe? Czy nie kobaltowe? Kobaltowy. Weimar. Bo jest taki bardzo ciemny, wręcz prawie czarny. No jak to się zakładało? Ach, w ten sposób. Tutaj mamy Villeroy Boch. Na sztuki sprzedawane. Te podkładki są tanie, po 2 euro. Tak, to jest strasznie głodne, tak? Strasznie. Umierasz z głodu, ojejku. Ojejku. Taką karmę Maja dostaje. Myślę, że jest całkiem dobra, bo na niej nie tyje. I dostaje jeszcze Majeczka troszkę mięska. Troszkę mięska, gdzie ja mam to mięsko. Maja, gdzie tam mam mięsko? Wieprzowe, nie wieprzowe, wołowe. Poczekajcie, otworzę. Tak, nałożone. Mogą być jakieś odgłosy, bo mi się tutaj obiad gotuje. Ale Majeczka nie umie wytrzymać, nie? Bo Majeczka jest tak strasznie głodna już. Widoczek. No. Także najpierw piesia, że tak powiem, obsłużyć, a potem my. Tu są nasze zakupy. W zasadzie to moje ze sklepów używanych. Zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam też, co tu dzisiaj na obiad będzie. Miam, miam, miam. To są takie skrzydełka, słuchajcie, gotowe ze sklepu Rewe i są pyszne. Od czasu do czasu je kupuję, bo są naprawdę bardzo smaczne i takie, wiecie, na szybko, jak nie ma czasu na większy obiad, to po prostu się takie robi. Pojadłaś, Maja? Pojadłaś chyba już nie szalejesz z miską po całej kuchni. Słuchajcie, witajcie serdecznie, witam Was na kanale Włóczykija. Ja mam na imię Kasia i ze mną oglądacie Flohmarkty w Niemczech i różne second hand shopy albo jakieś takie sklepy używane, gdzie też można fajne rzeczy zobaczyć. Słuchajcie, czekajcie, do Was trochę wyżej. Coś mi tu za nisko jest. No i tak. Słuchajcie, ciepło się zrobiło. Nie wiem,
kiedy Wy to będziecie oglądać? Teraz tak nie jestem w stanie powiedzieć, ale dzisiaj mamy, czekajcie, już Wam mówię, 29 stycznia, czyli no końcówka stycznia. Jakoś mam wrażenie, że ten styczeń jest strasznie długi. Czy Wy też tak macie? Że ten styczeń się wydaje strasznie długi. Chyba miał 5 wtorków, jeśli dobrze pamiętam. Taki ewenement, jakiś taki długi ten styczeń wyjątkowo. Słuchajcie, na dworze mamy 11 stopni dzisiaj i w ogóle ta pogoda utrzymuje się taka ciepława od soboty. Dzisiaj mamy środę. Popatrzcie, ile dni, naprawdę dużo. Herbatkę zrobiłam. Nie patrzcie na mój bałagan, w kuchni jak się gotuje obiad, to często coś tam leży. Ale tu brudno nie ma, tylko po prostu herbata stoi i dzwonek z herbatą. Przebiśniegi, o tym chciałam wspomnieć. Czy u Was są przebiśniegi i krokusy? Kurczę, chyba wiosna idzie, bo coś u nas zaczyna wyłazić. Już widziałam pierwsze przebiśniegi, więc coś się zaczyna dziać, ale trudno, żeby się nie działo, jak jest tak ciepło. No 11 stopni w styczniu, szok. Normalnie szok. Słuchajcie, film oglądaliście, teraz oglądacie ze mną zestawienie. Co myślicie? Jak Wam się podobał ten wypad? Mnie tak pół na pół. Trochę fajnych rzeczy, trochę nic, ale to tak zawsze przeważnie jest, że no nie zawsze cały wypad na sklepy i wszystko jest superanckie, bo tak się nie da. A już Wam pokazuję, co kupiłam i co do nas przybyło. Mam to zapakowane, wiecie. Teraz sobie trochę przybliżę, żeby mi to bliżej stało. Cześć Majeczka, przyszłaś Pani się pooglądać tutaj, tak? Machasz ogonkiem, nie? Do tańci, tak. Słuchajcie, ja zbieram taką porcelanę z Villeroya Bocha. Ja Wam go chyba jeszcze nie pokazywałam, bo ja mam te talerze takie deserowo-śniadaniowe, mam już długo. I teraz dokupiłam sobie taki talerz. On może być albo Majeczka. On może być albo jako duży talerz, to po prostu do obiadu, bo mi się wydaje, że on jest takiej wielkości, albo można go użyć na ciasto. On kosztował, słuchajcie, 4 euro, ale dzisiaj było wszystko poza połowę ceny, więc zapłaciłam za niego 2. To jest, słuchajcie, Villeroy Boch Wild Rose, czyli dzika róża, tak się nazywa ten model. I ja mam, słuchajcie, zaraz Wam pokażę jeszcze, ja mam z tych talerzy, z tej jakby no z tego modelu mam takie talerze właśnie i to jest talerz deserowy i śniadaniowy, można powiedzieć. I one są, czy one są takie same? No są takie same, bo to ten sam model, nie? Tylko chciałam Wam pokazać, że właśnie z tej serii mam talerzy takich 8, już mam je dawno. I dokupiłam właśnie dzisiaj taki talerz za 2 euro, bo ta cena to jest na pół, nie? Pokażę Wam trochę sygnaturkę, jak ona wygląda. Wild Rose, tak się nazywa ten model. Potem z tego samego modelu kupiłam taką paterkę, ona jest pod torta, podejrzewam. Kosztowała dyszkę, ale oczywiście za tym zapłaciłam pół, bo one są w ogóle z tego modelu, w ogóle porcelana jest bardzo droga i często trafia się na takie bardzo wygórowane ceny, więc jak trafiłam na talerz za 5 euro, to jest bardzo dobra cena. Nie wszystko szukam, słuchajcie, szukam talerzy deserowych do ciasta na przykład, bądź do śniadania jakiegoś tam wielkanocnego, czy na jakieś święta, na jakieś urodziny. Szukałam właśnie takiej patery i na ciasto. No i nie wiem, czy będę jeszcze szukać talerzy do obiadu. Trudno mi powiedzieć, zobaczymy. Chyba, że mi się trafi naprawdę w super cenie. Wtedy tak. No i teraz jeszcze do tego modelu, czyli do tego Wild Rose. Szkoda, że nie było pieprzniczki, ale nie było. Było tylko solniczka. Też w tym kolorze i ona kosztowała 2 euro, czyli zapłaciłam za nią euro, więc fajny deal, bo taniutko. No. I to jest wszystko z tego modelu, z tego Villeroya Bocha.
I mam jeszcze coś takiego. Już to widzieliście, powiem szczerze. Już to widzieliście, przynajmniej trochę większe widzieliście. Coś Wam to przypomina? Czy coś Wam to przypomina? Na pewno Wam przypomina, bo dopiero co, nie wiem czemu ona była taka droga, bo ona powinna mniej kosztować. Wcześniej pokazywałam Wam tydzień, 2 tygodnie temu, 2 tygodnie będzie, pokazywałam Wam taką, ona jest większa, ja kupiłam na Flomarku, a tą kupiłam właśnie dzisiaj w tym sklepie, także mam już parkę, ta jest mniejsza i ta kosztowała więcej od tej. To jest w ogóle dziwne, no ale tak jest, bo ta duża kosztowała wtedy 2 euro, a za tą zapłaciłam dzisiaj 3, no bo była połowę przeceniona. No ale trudno, niech będzie 3. To 3 to i tak nie jest dużo. Także też jest w idealnym stanie, nie jest nigdzie uszkodzona. Myślę, że fajna, trzeba ją troszeczkę umyć, zresztą tak samo tą, jak i tą drugą. Troszeczkę ją jakby, żeby mi to teraz nie spadło, trzeba ją po prostu troszeczkę skórzo wyczyścić. Villeroy Boch myślę, że jest całkiem fajny. Bardzo mi się podoba ta porcelana, bo jest taka, wiecie, wyjątkowa, naprawdę. Ma takie piękne kolory. Śliczne są te kolory. Bardzo lubię tą porcelanę, ona jest też bardzo trwała. Ona jest po prostu tak trwała, że tutaj się nic nie obija, nic nie zadziewa. Można to też fajnie myć w zmywarce. Nawet to piszę, bo to, słuchajcie, to nie jest tak całkiem stary model wcale. Dishwater Safe, czyli można myć w zmywarce. Także super, super. Nie wiem jeszcze, jakie musiałabym poszukać gdzieś i jakie są w ogóle możliwości z tą porcelaną. Wiem, że są kubki, takie wiecie, do kawy większe. Są też małe do herbaty, ale ja i do kubków do kawy i do herbaty w sumie nie potrzebuję. Także nie wiem, co będę jeszcze ewentualnie kupować. Może rzeczywiście duże talerze i głębokie do zupy. Całkiem możliwe. Jak mi się gdzieś w jakiejś super cenie trafią. No, to wszystko, słuchajcie. Takie były zakupy. Mam nadzieję, że się Wam podobały. I ja Wam dziękuję za oglądanie, za wspieranie kanału i widzimy się następnym razem. Pa!